No, jesteśmy w Tajlandii. Wróciliśmy do domu. 2 dni podróży, masakra. 4 samoloty, 2 dni przerwy tu. Dzisiaj imprezka, życie nocne. Zobaczymy, co się zmieniło w tym czasie, co nas nie było w Tajlandii. Jutro zdychanka, a pojutrze lecimy na Phuket. A pojutrze jest... Tak. Także zaczynamy nową serię na kanale Podróże Wojownika z Tajlandii. Będziecie mieli, no nie tak często odcinki, oczywiście nie będzie to na pewno daily, ale będziemy robić dużo tematycznych odcinków, lifestyle oczywiście też będziemy pokazywać, co tu robimy, różne fajne rzeczy. Jakie są koszta Tak, życia. ale tak jak Wam mówimy, chcemy też robić tematyczne odcinki, żebyście wiedzieli wszystko, co i jak chcecie tu przyjechać. No, idziemy teraz doładować kartę moją, którą mam tu cały czas. Ali kupić nową, bo właśnie swojej nie ma. Nie, moja do mnie przyjedzie za 2 tygodnie z I od razu na samym początku, jak jesteśmy już na lotnisku, to Wam pokażę, którą kartę kupić najlepiej. Teraz najlepszą siecią jest ICE. Także jak będziecie chcieli kupić, kupujcie tylko to. Internet po prostu łapie wszędzie. Tu możecie zobaczyć, jakie macie pakiety. I na przykład na lotnisku się nie opłaca, bo ja za pakiet, który jest unlimited, normalnie płacę 300 batów, a tu macie 1700. Także to jest ten problem kupowania SIM card na lotnisku. Jeśli naprawdę nie potrzebujecie, to poczekajcie z tym i kupcie sobie po prostu gdzieś na mieście, bo dużo bardziej się opłaca. Chyba że Wam nie zależy. Dodatkowo, jak chcecie się łatwo wydostać z lotniska, nie przepłacać za taksówkę, autobusy nie jeżdżą. Także idziecie sobie na dół, bierzecie Blue Line'a. Jeżdżą autobusy, ale nie dojedziecie autobusy, No. jak z Koniec, wiecie, miasta. Także bierzecie Blue Line'a i za 45 czy 50 watów. Zależy gdzie jedziecie, no. Ale między około 5-6 zł płacicie i jesteście w samym centrum Bangkoku. Dużo lepsze rozwiązanie i szybko jedzie. Bo jak w taksówce wbijecie się w korki i zapłacicie za nią przy poziomie 600 batów, no to różnica jest i to duża. Tak, i tutaj sobie kupujemy bilety. Tam na tą stację, co my jedziemy, akurat wchodzi po 35. Mówicie sobie, to jest 4 zł. Ruszamy. 50 batów. Razem nas trasa wyjdzie po 85 od osoby. I od razu do naszego ulubionego sklepu, a jak po kawę jakieś jedzonko. Zatrzymaliśmy się w BU Hotel, no BU Place Hotel. Już tu byliśmy parę razy, lubimy bardzo ten hotel, także spoko. Widoczek na Bangkok. Pierwsze co przyjechaliśmy na siłkę, trening trzeba zrobić, tym bardziej już dlatego, że idziemy później na imprezę, no i to może się to nie udać. Polecam bardzo Podróże Wojownika i Extreme Hobby. Petarda, bardzo dobrze wykonane. Pokażę Wam jeszcze jaki basenik tu mamy, bo ten hotel naprawdę mogę polecić w Bangkoku, bo jesteśmy bardzo z niego zadowoleni, że jesteśmy tu chyba 3. raz albo 4. I zawsze jest wszystko super i dobra cena. BU Place Hotel. Tak wygląda basenik. To takie miejsce, żeby sobie posiedzieć. Spoko jest. Jeszcze tutaj na dole jest bilard i ping-pong. Thank you, bye bye. I dlatego się właśnie jeździ skuterami w ciągu dnia po Bangkoku, żeby nie stać w korkach. Albo metrem. Wieczne korki w Bangkoku.
A ja właśnie idę do MBK, do centra handlowego, które jak dla mnie jest po prostu najlepsze w Bangkoku. No, wszystko tam kupić, co się potrzebuje, a trochę zakupów trzeba zrobić. Centrum handlowe, w którym znajdziecie po prostu wszystko, co byście chcieli prawdopodobnie. Jest tu parę pięter, na każdym piętrze sprzedają coś innego. I są podróbki, i są oryginalne rzeczy oczywiście, jakby ktoś chciał. Także do wyboru, do koloru. Ale to fajnie wygląda teraz w nocy. A tu ala. Jak ja kocham Bangkok nocą. Patrzcie, to jest z kubków zrobione plastikowych. To z zakrętek, z płyt i z kubków. A to z butelek takich się uzupełnia. Patrzcie, jakie kolejki do metra. Jesteśmy znowu na So 11. Tą część Bangkoku to po prostu kocham. Dzisiaj później tutaj przychodzimy też na imprezę. Tutaj są dyskoteki, ale takie, na których trzeba być trochę lepiej ubranym. Trzeba mieć długie spodnie. Jak przyjeżdżacie na So 11 na dyskotekę, to pamiętajcie, że trzeba mieć długie spodnie, bo was nie wpuszczą. Idziemy do naszej ulubionej restauracji tutaj. I ta restauracja Sukhumvit Meat 11. Jedzenie jest tutaj przepyszne, polecam bardzo. No i to jest nasza Tajlandia. Co nie, Ala? Ulubione? Akurat to spotkałam się tak. I Chang! Jedziemy się ogarniać do hotelu, coś się delikatnie napić i zaczynamy noc w Bangkoku. Co nie, Ala? Jakby ktoś pytał, jaki jest poziom siły, to 0 na 10. A u mnie 11 na 10. Także idealnie. Zaczynamy imprezkę. Lecimy na Khao San, a później So 11. Wchodzimy właśnie na Khao San i zaczynamy zaraz naszą imprezę. Nie byłem tu już 3,5 miesiąca. Zobaczymy, co się zmieniło. Takie tam z krokodylem. Można sobie zjeść na Khao San. W trzecim dniu z Bangkoku. O, czekajcie. Mam taki widok. Może nie wygląda pięknie, ale jest. Wczorajszy dzień, no uciekł nam całkowicie, nie ma co. Poimprezowaliśmy trochę, ale było świetnie. Naprawdę było tak super, tak nam brakowało takiego właśnie Khao San Road, że cudo. Teraz jest 7 rano, od 5 ja już nie śpię, wiadomo, mamy jetlag'a. Ala nie śpi od 3. Wiecie, jaki jest problem? U nas się zamienił czas o 15 godzin z tego, co mieliśmy w Las Vegas. Jest 15 godzin różnicy, także dla nas dzień się przemienił w noc. No i przez pierwsze parę dni na pewno będzie ciężko spać. Ale damy sobie radę. Za chwilę jedziemy na siłownię, 7 rano, jedziemy zaraz na siłownię, na śniadanie jakieś. A później jedziemy odebrać chłopaków. Przyleciały dzisiaj Błoński i Polak, jeszcze z 2 kolegami. I jedziemy im trochę pokazać Bangkok. No. A wieczorem lecimy na Phuket, bo jutro Sylwester. Jakie jest najlepsze śniadanie z 7-Eleven? Tosty. Polecam każdemu. I do tego kawa. Śniadanie wychodzi 10 zł. Jakby ktoś myślał, że idealne śniadanie nie istnieje. Istnieje. Za 10 zł. Da się jeździ w Bangkoku. Pamiętajcie, będziecie w Bangkoku.
Bangkoku musicie się tuk-tukiem przejechać, ale żebyście wiedzieli, że tuk-tuki to jest najdroższy transport, jaki tutaj jest w ogóle. Zdecydowanie. Ale i tak warto. Najlepsza atrakcja zdecydowanie z takiego transportu. Bierzemy jakieś świeże owocki. To jest właśnie piękne w Tajlandii. 20 tajskich batów, czyli 2,60 płacicie za owocki. Jest wypas. Tylko jest taki wypas, że nie ma tu nikogo. No właśnie to jest chyba ten pan? Nie wiem, ale pan zasypia. Widzę. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś narzekałem, że w Polsce mi powiedzieli 50 zł za siłownię. Teraz przyszliśmy właśnie do centrum handlowego. Chcieliśmy kupić sobie jeden trening na siłownię i wyszło ponad 100 zł. Za jedno wejście na siłownię, ponad 100 zł w Tajlandii. Okej. Szok. Powiem wam teraz o jednym kłamstwie, które tutaj jest w Tajlandii, w Bangkoku. I to jest, wcześniej tego, nie wiem, przez ostatnie lata, jak tu nie było turystów, to tego nie było. Kiedyś oczywiście tak było, bo jak byłem pierwszy raz w Tajlandii, to się dałem nawet na to złapać. Kierowcy tuk-tuków podchodzą do was i mówią, że obwiozą was godzinę po Bangkoku za 50 batów. Czyli to jest jakieś 6,50. Co jest niemożliwe, bo jak się wsiada do tuk-tuka, to z góry już macie ponad 100 batów za wszystko, gdzie byście nie chcieli pojechać, bo tuk-tuk jest drogi. I on was zawozi tak, do jednego sklepu, do drugiego sklepu, do trzeciego, do czwartego i zamiast rundkę po Bangkoku, robicie rundkę po sklepach, z których oni mają działkę, czyli wałek, typowy wałek, nie dajcie się na to złapać. Są chłopaki już. Dzień dobry, sawadee krab. Sawadee krab. Sawadee krab. Idziemy właśnie na łódkę, płyniemy pozwiedzać kanałami, a później do Wat Arun, czyli miejsce, które musi zobaczyć każdy. Ciekawostkę. Spotkaliśmy się na początku waszej 3-miesięcznej podróży I na widzimy końcu. się na końcu. Po 3 miesiącach. Ale oboje w podróży. Dokładnie. Ta rzeka jest tak brudna. Tak brudną rzekę to chyba... Nie, dobra, bardziej brudną rzekę to widziałem w Indiach, ale ta też ma kolor straszny. Ale jak chłopaki przyjechali, to trzeba ich przewieźć kanałami Bangkoku. Co nie? Hala? Wszyscy kręcą. Patrz, podpływa pani, my mówimy nie, pamiątek nie chcemy, wyciągnęła czanka, okej. How much? 100? Hagrid? Nie no, Hagrid to nie. Nie wiem, czy masz pierwszy. Pierwszy, Django pierwszy. No i teraz ten Bangkok jest lepszy. Kolejne oblicze Bangkoku. Jest największy Buddha w Bangkoku, 64 metry. Wygląda naprawdę niesamowicie. Polecam właśnie sobie wziąć taką wycieczkę po rzece. Można też tu przyjechać normalnie, ale ta wycieczka po rzece jest fajna. Bo nie dość, że popływacie, to jeszcze płyniecie tutaj, żeby go zobaczyć. Ala, chciałabyś mieć tu swój apartament? Chciałabym. Przyjemny zapach. O, tam widać budę jeszcze z tyłu. Jakby mi ktoś dał za darmo, to bym nie pogardziła. Ja bym nawet chyba za darmo nie chciał. No co ty? Przy rzece. Zrobilibyśmy Airbnb. Ala, piękne wdzianko. Jesteśmy w Wat Arun,
Czyli w miejscu, które musi każdy zobaczyć, jak jest w Bangkoku. Naprawdę od paru lat nie widziałem tu tylu ludzi. Jest tak dużo turystów w Tajlandii teraz, a na Phuket to podobno już jest w ogóle 10 razy tyle, co było. Taka tematyczna chyba. A ta świątynia jest tak cudowna. Jak przyjeżdżacie, to pamiętajcie, najpierw sobie odwiedzacie Wat Arun, później przepływacie na drugą stronę i macie Wat Po. Tam, gdzie jest leżący złoty Buddha, który jest pokryty prawdziwym złotem. Może nam się też uda tam jechać, zobaczymy. Tak jak tutaj byłam, byłam tylko moją koleżanką. Nikogo nie było. Ala, widziałaś kiedyś tyle ludzi w Tajlandii? W Tajlandii nie widziałam. Nie, no naprawdę, słuchajcie, to jest taka różnica. Ja jak ostatnio tutaj byłam, to byłam tylko praktycznie ja z moją koleżanką i jeszcze może 2 osoby. No. Ja też ostatnio. Szczególnie ja się cieszę, że wiecie, no oni naprawdę mieli ciężki czas, więc fajnie, że trochę Tajlandia odżyje, ale nie powiem, że bycie tutaj w tym czasie Było tamtym fajne. było czymś ciekawym. Ostatnio właśnie opublikowali wpis, że w tym roku do Tajlandii przyjechało 10 milionów turystów już i oni to świętowali. A pomyślcie, że przed tą straszną chorobą, która była, normalnie co roku przyjeżdżało po 40 milionów ludzi. To teraz przyjechała 1/4 tego, co było normalnie. Oni to świętują już. I Przecież sezon się dopiero zaczął. no ale do tego, do listopada chyba, że było w ciągu całego roku, od stycznia do listopada, że było 10 milionów turystów. To pomyślcie, jak było 4 razy więcej, a nam się teraz wydaje, że jest bardzo dużo. To wtedy też w ogóle musiała być masakra. Tutaj mnisi się modlą. Ale nie, bo mają posiadówkę. To też świetnie wygląda. Bangkok to jest miejsce, do którego jak przyjeżdżacie, to myślę, że takie 2-3 dni, znaczy 2-3 noce spokojnie wam wystarczą. Więcej nie potrzebujecie, żeby zobaczyć większość atrakcji, które tutaj są, żeby się zabawić wieczorem oczywiście, na Khao San Road na przykład, albo na Soi 11, zależy jakiego rodzaju imprezy szukacie. Ale myślę, że jak się odwiedza Tajlandię, to jest naprawdę miejsce, które trzeba zobaczyć. Bo to jest trochę taka inna Tajlandia niż macie na wyspach. Jeszcze inna jest na przykład jak pojedziecie na północ. Także na pewno warto. Następnie na drugą stronę do Wat Po możecie przepłynąć lokalną łódką, która kosztuje 5 tajskich batów, czyli 65 groszy. No, tak wygląda lokalne taxi, river taxi. A tak wyglądają turyści z Polski. A jak? Powiem wam, że jak tak chodzimy sobie, zaglądamy do restauracji o ceny, bo idziemy właśnie na obiad, no to ceny już też podnieśli w Bangkoku. Także na maksa próbują wykorzystać to, że dużo turystów przyjechało i żeby odbić sobie ten ostatni czas, który tutaj mieli teraz. No ale się wcale nie ma co dziwić. Ale i tak dalej przy podniesionych cenach, jak się płaci 10 zł za Pattaja, to i tak jest dalej bardzo tanio. A jak już w ogóle przyjeżdża jakiś turysta z jakiejś Ameryki, z Anglii lub gdziekolwiek, to dla nich to tu jest za darmo. Jak ma ktoś zapłacić za obiad $2 na przykład, albo 2 euro. Wiecie, co świadczy o tym, że jest dużo turystów? Chodzimy od restauracji do restauracji i nigdzie miejsca nie ma. Pierwszy raz coś takiego widzę, nawet przed tą straszną chorobą czegoś takiego nie widziałam, serio. No. Ale dobrze, dla Tajów akurat dobrze. Jasne. Niech sobie odbiją. Ale ja muszę powiedzieć po prostu, Kasper, jak pierwsze wrażenia? nie sądziłem, że może być lepiej niż do... Ale musisz powiedzieć jeszcze jedno zdanie, Lepiej to... A, że... to co mówisz co 10 minut? Nie mogę Już uwierzyć, że to jest. Już chyba uwierzył, bo już... Chyba wiesz. Ej, Lala się ze mnie śmieje. Lala się ze mnie śmieje. Gadają przez
całą swoją karierę o tym, jak Tajlandia jest super, a później ktoś przychodzi, mówi, że jest super i się śmieją. Tacy jesteście właśnie. Typowi hejterzy. Typowi hejterzy z internetu. Ja uciekłem do Tajlandii, żeby hejterów nie spotykać, ale to prawda. A tu cyk, jest lala. To jest Bangkok. Dziwne, że z kapusią tym razem. Jakby co, to nie zwracajcie uwagi, że Ala jest w kurce z Antarktydy. Nie, bo na lotnisku w Bangkoku jest naprawdę bardzo zimno. Oni tu włączają tak klimę. Ja nie mam już żadnej bluzy, wyrzuciłam. Więc jestem, gdzie to jest Antarctic Ej. Expedition. w A jak? Bangkoku. Ej, gdzie mamy? Tam? No, lecimy na Phuket. Jutro Sylwester, także wszystkiego najlepszego w nowym roku. Żeby wam się wszystko dobrze układało, żebyście byli zdrowi Tak jest. i żebyście oglądali kanał Podróżownika. Tak jest. No, także pozdrowienia i... Dużo uśmiechu. Tak, przede wszystkim. I co? Jutro chyba odcinek podsumowujący, albo już po nowym roku. Także bawcie się dobrze na Sylwestra. Yo!